Dzisiaj jest 28 kwiecień 2024 rok. No i ciepełko do nas przyszło, bo tak jak w Polsce, tak i tutaj we Włoszech, w Rzymie ochłodziło się. Cały ten tydzień był chłodny, no ale oczywiście nie było mrozów. Znajduję się w parku archeologicznym. Postanowiłam w tą niedzielę trochę pochodzić, bo w ubiegłą niedzielę nie była za bardzo piękna pogoda i po prostu nadrabiam moje chodzenie. Oczywiście wychodzę codziennie, spaceruję z moim pieskiem. Jak wiecie, mam pieska. Kto nie wie, to już teraz wie. Ale tak normalnie, jak jest ładna pogoda, to przychodzę tutaj do tego parku archeologicznego, tu w Ostii Antycznej, gdzie mieszkam, i spaceruję, usiłuję zrobić co najmniej 5000 kroków, ale wyznaczyłam sobie na 10 000. Nie zawsze mi się to udaje, ale staram się chodzić. Nagrałam trochę takich, wiecie, scen, jak wiosna do nas zawitała, czyli piękne kwiaty, śpiew ptaków. No jeszcze gdzieś tam pójdę w tamte okolice i też wam nagram. Zaraz się wam pokażę też. Zobaczycie, jak dzisiaj wyglądam. Ale jeszcze wam pokażę, co tutaj się dzieje. Do mnie jeszcze nie doszły wycieczki. Po drodze spotkałam wycieczki, ale tutaj nie. I tak wyglądam. W związku z tym, że jest piękne słoneczko i cieplutko, to ja co sobie wzięłam? Moją czapkę, jak ja ją nazywam, Fidel Castro. I taką mam czapunię. Nie zakładałam okularów przeciwsłonecznych, bo okulary nie mają szkieł do patrzenia. I jak ja zakładam takie okulary, to ja źle widzę, a ja mam okulary do patrzenia. Także tak wyglądam, ale ściągnę tą czapkę. Może przejdę w jakieś fajne miejsce, nie wiem gdzie. Może tam przejdę. Pójdziecie razem ze mną, więc tak. To co powiem, to się odnosi do wszystkich widzów, nie tylko dla osób, które mnie oglądają od 5 lat, ale dla tych osób, które wejdą teraz na mój kanał. Więc ja na moim kanale właściwie już nie dodaję takich przepisów, które na bieżąco nagrywam, tylko daję wam wiadomości na temat tych przepisów i zostawiam wam linki. Przez 5 lat nagrałam wam ponad 1000 przepisów. Kto chce, to mnie znajdzie, a kto mnie znajdzie, to będzie szczęśliwy, że znalazł Ewkę, która mieszka w Rzymie od 35 lat. No i przekierowuję was na moje kanały, które tutaj otworzyłam sobie we Włoszech. Ja lubię urozmaicenie, więc mam kanał w angielskim języku, we włoskim, w hiszpańskim. No, w tych językach, które są najbardziej chodliwe na całym świecie. Oczywiście nie mam w języku chińskim, ani w języku francuskim, czy tam w jakimś innym języku, ale to są najważniejsze języki. Podoba mi się język włoski, znam język angielski, też znam, nie aż tak bardzo dobrze, ale znam, i język hiszpański też, bo kończyłam tutaj studia i na studiach miałam język hiszpański, a język hiszpański jest podobny do języka polskiego. Stanęłam tutaj pod drzewem, żeby tak lepiej nagrywać, ale i tak mnie słonko razi. Co wam powiem? Jeżeli chodzi o te kanały, to nie martw się, bo jak wejdziesz na dany kanał, który ja cię przekierowuję, czyli na kanał Perfect Recept i Appetizing Recept, i może jeszcze na jakiś inny was przekieruję, to przepis od razu ci się ukazuje w języku polskim, bo ja zostawiam link na przepis, gdzie już jest przetłumaczony na języki, między innymi na język polski. Jestem Polką, więc staram się też dawać. Napisy na filmie są w języku angielskim, w języku hiszpańskim i w języku włoskim, no bo mam takie kanały, od razu daję takie napisy. Przejdę się tędy i będę wam pokazywać, co jest po drodze, i jeszcze wam powiem kilka słów. Więc bezpośrednio klikacie na link, wchodzicie, ukazuje się w języku polskim i co robicie? Włączacie język, napisy. Żeby wam się ukazały napisy w języku polskim, to musicie włączyć. Jest taka śrubeczka na ekranie w telefonie. Ja z reguły też
pokazuję ludziom, jak mają tam zrobić, bo ja piszę w opisie, że trzeba kliknąć na śrubeczkę i włączyć napisy. No i od razu Wam się włącza napis w języku polskim, bo ja moje filmy opisuję, żeby ktoś mógł zrozumieć przepis w innym kraju, a staram się dawać co najmniej 50 języków minimum na każdy film, no to wiadomo, że trzeba opisać taki film. Ja opisuję i po prostu ludzie mogą oglądać moje przepisy. Cudownie jest tutaj naprawdę. Zastanawiam się, którą drogę zrobię, ale chyba się przejdę, a przejdę się z powrotem, pokażę Wam główną drogę. Chociaż już Wam nagrywałam tą scenę, ale są osoby, które nie widziały i liczę na to, że przyjdą na ten filmik osoby, które pierwszy raz weszły na mój kanał i z miłą chęcią zobaczą, jak wygląda park archeologiczny w Ostii Antycznej. Znajduję się przy Foro Romano. Rzucę Wam kamerką, ale przestawię na ten szerszy obraz. Tak to wygląda. Jest trochę wycieczek, ale nie ma tak dużo, jak było w pierwszą niedzielę miesiąca, bo było bardzo dużo ludzi. Musicie wiedzieć, że w pierwszą niedzielę miesiąca tutaj jest wejście gratis do wszystkich muzeów państwowych i do różnych parków archeologicznych. Także kto zawita do Rzymu, to jak będzie w pierwszą niedzielę miesiąca, to może sobie wejść gratis. Normalnie bilet kosztuje 18 euro. W tym mamy 5 miejsc do zwiedzania, natomiast studencki bilet do 25 roku życia za okazaniem legitymacji studenckiej chyba 2 euro albo 3, coś takiego, bo już teraz zapomniałam. Bo kiedyś było 2 euro, ale teraz to nie wiem, czy jest 2 czy 3. No ale to są groszowe sprawy w porównaniu z 18 eurami. Ja tak odmieniam eurami, no ale dobra. Jeszcze tutaj Wam pokażę, co jest przede mną. O, idą wycieczki grupami. Przeszła wycieczka. Nie będę Wam dużo nagrywać, bo już nagrywałam Wam trochę filmów z tego miejsca. Ale ptaszki pięknie śpiewają. Stanę tutaj i zakończę ten film. Na moją czapkę z daszkiem Fidel Castro. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądacie, że subskrybujecie, że lajkujecie. Zaglądajcie na te kanały, które Wam proponuję i widzimy się na jakimś filmie. Życzę Wam udanej niedzieli, udanego przyszłego tygodnia i wszystkiego dobrego na ten okres wiosenny. Mam nadzieję, że ciepło zawitało na stałe do Polski i już nie będziecie musieli włączać termosifonów, czyli ogrzewania. Wychodzę z parku archeologicznego, dokrywam tą scenę, bo jest godzina dokładnie 12:20, a ja widzę full autokarów i full samochodów, pełno wycieczek, także nie spodziewałam się, że tyle ludzi już się najechało i prawdopodobnie nawet parkingu tutaj nie ma. Zaraz wejdę z tą kamerką i zobaczę, ale tak jak rzucę okiem, to wszystkie miejsca do końca są zajęte. Młodzież się rozłożyła tutaj na trawie i konsumuje obiadzik. Tam też widziałam młodzież przed wejściem, siedziała sobie na trawie. Też jest tam taka trawka. Także jakby nie było ludzi coraz więcej.